po raz trzeci spotykamy się w Krakowie po to, żeby porozmawiać o tym, czym tak naprawdę jest dobra edukacja. Konferencja Jakość edukacji i czy jakość ewaluacji odbywa się w tym roku pod hasłem Odpowiedzialni nauczyciele. O poczucie odpowiedzialności oraz oczekiwania względem konferencji wkrótce zapytamy naszych uczestników. Zapraszamy. Serdecznie. Przede wszystkim chciałem podziękować wszystkim Państwu, ponieważ to my wspólnie tworzymy tę konferencję. To nie jest tak, że ktoś coś wie więcej, przyjeżdża i dzieli się tą wiedzą. My raczej tutaj tą wiedzę tworzymy, budujemy, przedyskutowujemy, także ja mam nadzieję, że te 400 osób stworzy społeczność uczącą się, nie mam nadziei, jestem pewien, ponieważ tak tutaj bywa. Jeszcze jedno, nie cieszcie się za bardzo, tak? Bo to są 4 dni ciężkiej pracy. Dla mnie uczenie się to jest pasjonująca zabawa, ale równocześnie ciężka praca i cieszę się, że tyle osób podziela ten pogląd. Powodzenia. Jakie są Pani oczekiwania w związku z konferencją? Na konferencję przyjechałam przede wszystkim po to, żeby zdobyć jakieś i wymienić się kolejnymi doświadczeniami na temat nowego nadzoru pedagogicznego, szczególnie w zakresie ewaluacji wewnętrznej, ale również pewne usystematyzowanie wiedzy na temat ewaluacji zewnętrznej. Przyjechałam tutaj przede wszystkim po inspirację do tego, żeby być jeszcze lepszym dyrektorem, żeby moja szkoła była jeszcze lepsza. Jak zwykle szukam inspiracji i pewnych idei, które będą dalej pomocne w mojej pracy. Chciałbym powiedzieć, że biorę udział już po raz trzeci w tej konferencji i jestem zachwycony zarówno organizacją, jak i tematyką prowadzonych zajęć. What are the main points of your lecture? The lecture that I'm giving on is on what we call in the United States differentiated instruction, and basically what that is how you take the regular curricula that you would teach in primary and secondary schools and make adaptations and modifications for kids who are having learning problems. So it's really strategies that teachers can use to help them teach kids who are having or struggling in their classrooms. How do you see the teacher's responsibility? Because it seems that with kids with special needs, the responsibility is somehow bigger. I would say it's different. Like I say, the responsibilities to teach any kid, I think, is very, very big. Whether you're teaching reading or maths or science or whatnot. My philosophy is it's just different. It's a different knowledge, it's a different way of doing instruction, and I think what happens when we teach teachers how to do it, they see that it's really not that difficult, and for the most part, it goes back to that idea that we have to meet students' needs. What was your session about? I gave a session on humanistic education in a global age, and we focused on some cases around the world of work that's going on that connects the local with the global and illustrates some of the problems that we have as a world and that how educators are going about engaging in those problems, whether it's issues of resource use, sustainability, agriculture, issues of alienation and connecting kids to their learning. Those are the kinds of things that we focused on. So what is the humanistic approach? Humanistic approach for me is one that is social and critical, meaning that it situates problems in terms of their social connectedness. It's reflexive in that it encourages students and teachers to think about themselves as positioned in the world and understand that they have particular views for various reasons. And then also one that is grounded locally but globally resonant. So it understands how the world kind of involves itself in the local community and vice versa. My topic is how to cope with differences in the learning environment and what kind of teachers you should be. So it's in fact a question, what should be a good teacher? So a good teacher must be a teacher who can
who can, how much to say, give the opportunity to a pupil to come to school as it is free time. It's very idealistic, don't you think? No, I don't think so. So I'll try to explain there are ways a teacher can handle the subject that pupils are really interested in, and that's in fact a very good teacher. What makes a good teacher? I think I can answer for myself, but at the beginning, the point I was trying to make is that every person and every principal and every system has to define for themselves what a good teacher is. Great. So active involvement of the students in the class, that would be one. Lots of communication between teacher and students and other students would be two, and feedback all the time. Feedback that's not punishment, but feedback that is working to develop the student and their abilities. Czego dotyczyła prowadzona przez Panią sesja? To była sesja poświęcona dzieleniu odpowiedzialności. Generalnie chodziło o to, że jest taka sytuacja, że rodzice mają współpracować ze szkołą, tak? Czyli z nauczycielami dokładnie. I ten zakres odpowiedzialności jest dosyć ogólny, powiedziałabym, nieklarowny i po prostu musimy to sprecyzować, tak? Która strona czego oczekuje. A jedno jest w tej chwili dosyć, powiedziałabym, pewne i wyraźne, że między tymi dwoma grupami jest konflikt. Moja sesja będzie dotyczyła badań nad klimatem szkolnym i przeniesieniu tego na nie tylko praktykę ewaluacji, ale przede wszystkim na to, czy powoduje to jakikolwiek wzrost, dobry klimat, czy powoduje wzrost na przykład wiedzy i umiejętności uczniów. It started off as a lecture and it became a workshop. So it was an interesting mix of both lecture and workshop. And we also had some very good discussion during the lecture, and we had really good discussion during the workshop. So it worked quite well, yeah. What was it about? It was about school self-evaluation in Ireland. We have recently had a little bit of a shock to our system because in 2009 we dropped significantly on the PISA league table, which caused panic across the country, and as a result of that we have introduced a new literacy and numeracy strategy and school self-evaluation as a way of ensuring that every school takes literacy and numeracy more seriously than they allegedly were in the past. So that's what we were looking at. Our session was about building school culture in order to develop leaders in a school. So we talked about all the elements, the values, the practices, the actions, all those things that are what we call invisible, but are essential in order to developing a really successful school. What makes a good leader? It's a good question. A really good leader is someone who has a very strong vision, and a very strong mission, commitment to students and their learning. But they know how to get people on board with that mission and vision, and they allow everybody from the teachers to the students to the parents to believe in that and to own it themselves. We believe anybody can be a leader. At Polaris, at our school, our students, we consider them leaders. Our teachers, we believe that they are leaders. Our parents, we believe that they're leaders. The more that you get people to understand that they are leaders, the more they take responsibility, the more they take ownership, and that's the only way that you're going to have change happen in the world. Do której chodzisz klasy? Do trzeciej. Chciałabyś być dyrektorem szkoły? Nie, myślę, że to jest trudne, więc nie wiem, czy bym chciała. A jaki powinien być dobry dyrektor? Powinien być miły i jakby tak rozmawiać z uczniami, nie krzyczeć, tylko próbować im wyjaśniać różne rzeczy. Gdybyś miała poprowadzić dzisiaj jakiś wykład, to o czym byś powiedziała dyrektorom, nauczycielom, wszystkim ludziom odpowiedzialnym za edukację? Żeby dzieciom nie krzyczeli na dzieci, tylko żeby im tłumaczyli w spokojny sposób, bo dzieci czasami mogą się bać iść do szkoły, na przykład na jakąś lekcję. Jakie są Pana pierwsze wrażenia? Pierwsze wrażenie jest bardzo intensywna dyskusja, bardzo dużo doświadczeń
uczestników konferencji i bardzo, bardzo otwarta atmosfera. Póki co, tak jak się rozglądam po kuluarach, to widzę większość zadowolonych ludzi, więc myślę, że jest bardzo okej. Nie mogę powiedzieć, że jestem zaskoczona, ponieważ przyjeżdżając tutaj tego się właśnie spodziewałam. Czyli spodziewałam się, że spotkam mnóstwo ludzi i takich wartościowych ludzi, że spotkam się z ciekawymi pomysłami, z ciekawymi koncepcjami, że coś mnie będzie szokować, a coś mnie uderzy i coś mnie zainspiruje i tak rzeczywiście jest. No, przyjechałem z taką nadzieją, że zostanę zaskoczony. Przyjechałem także trochę do pracy, ale przede wszystkim przyjechałem w nadziei na to, że zostanę zaskoczony i już to się parę razy udało. Zarówno tym, co usłyszałem, jak i tym, jak biegnie praca w grupach, jak bardzo często ona jest twórcza i jak ciekawe przynosi owoce. Krótko rzecz biorąc, pozytywnie zaskoczony jestem i rozmaitymi nowinkami ze świata, i tym, że jest bardzo poważna szansa, że to nie będzie tylko tak, że sobie tak pokonferujemy, a później rozjedziemy się i wszystko zostanie po staremu, tylko że wywieziemy rozmaite dobre pomysły, także nastąpi taki, brzydko mówiąc, transfer z sali konferencyjnej do rzeczywistości. Dla mnie miarą jakości tej konferencji są zadowoleni uczestnicy. Tak? Jeżeli ludzie wychodzą z poczuciem, że coś odkryli, coś zobaczyli z nowej perspektywy, to myślę, że cel tej konferencji jest osiągany. I find the conference to be great. Great conversations, wonderful open dialogue about the kinds of issues that matter around the world, and I found it to be, really quite inspirational and very enjoyable. Do you think that conferences like this can change anything? Yes, because I think the thing about a conference is it gets the information out. And that's the way you make change. If a teacher does not know how to make modifications, if they come to a conference or an in-service, that's where we teach them. So I think conferences, without a doubt, are one of the ways that we change the culture of schools by giving teachers information. I would sum up the conference in one word. I would say collaboration. Inspirujące. Kompleksowa. Zdecydowanie ucząca. Katalizator. Jedno słowo, inspiracja. Inspiracja do działań, to jest chyba to słowo. Proszę o więcej takich spotkań.